Kiedy podjechałam X5 po moją mamę i wyjaśniłam, co to za samochód, mama tylko westchnęła: jaka szkoda, że nie widzi mnie żadna z moich koleżanek. Nowe X5 robi wrażenie nawet na osobach pozornie niezainteresowanych motoryzacją. Wrażenie robi też wnętrze i nie mam na myśli wykończenia jasnym drewnem i perforowanej skóry, bo to już w samochodach luksusowych norma. Chodzi mi raczej o to, że od razu widzę, że to nowe X5. Nigdy dotąd w żadnym BMW nie było takiej gałki skrzyni biegów. Co prawda ta wygląda, jakby była gadżetem reklamującym czwartą część przygód Vina Diesla jako agenta XXX, ale widocznie badania wykazały, że tego chce klient BMW. Są elementy wyposażenia, których dotąd nie miałam nawet w serii 7, jak podgrzewane i chłodzone uchwyty na kubki. To pewnie nie jest element, który zdecydowałby o zakupie samochodu, ale przyjemność picia zimnej wody w gorący dzień jest niezaprzeczalna. Jest kilka portów USB-C, w tym 2 z tyłu, i 1 USB. Dziwne, prawda? Nie, kiedy popatrzysz na kluczyk do BMW, z którego już robiłam sobie dowcipy jeżdżąc serią 5. Gdzieś trzeba to cudo naładować i tutaj mamy do tego dedykowany kabelek. Chyba że zamówisz bezprzewodowe ładowanie i proszę Cię, zrób to, bo ten kabelek nie licuje z resztą samochodu. Fotele są sterowane elektrycznie, podobnie jak kierownica i lusterka. To moim zdaniem idealne rozwiązanie, jeśli samochód prowadzić ma więcej niż jedna osoba, bo ciągłe przestawianie foteli w te i z powrotem to udręka. Są też podgrzewane i wentylowane. Ustawienia zostały przeniesione. Teraz mamy przycisk, który przechodzi do ustawień podgrzewania i wentylacji, a potem na ekranie zatwierdzamy to, czego chcemy. Podobnie jest z masażem. Naciskam przycisk na drzwiach, a potem na ekranie wybieram typ i intensywność masażu. Nie brzmi to szczególnie intuicyjnie, ale też podejrzewam, że nie wszyscy te opcje wybiorą. Na szczęście przycisk do podgrzewania kierownicy jest w najbardziej oczywistym miejscu. Nowy system inforozrywki w BMW to twórcze rozwinięcie tego, co już znamy, o ile jeździmy w BMW. Pokazywałam zresztą poprzednią wersję tego systemu w osobnym wideo i nagram też wideo o tej, więc jeżeli masz jakieś pytania, to wiesz, co robić. Jest tu więcej możliwości dopasowania wyglądu ekranu do własnych potrzeb. System uczy się też naszych nawyków i najlepsza rzecz, można go bezprzewodowo aktualizować, więc jeśli pojawi się nowsza wersja oprogramowania, nie musisz narzekać, że mój samochód jej nie ma. Będzie jak z telefonem. Wprowadzanie danych, np. adresu, odbywa się jak dotąd przez pisanie liter i cyfr na pokrętle. Uważam to za wyjątkowo wygodne, bo niezależnie od wielkości ekranu, klawiatura zawsze jest trochę za mała. Jak jeździ nowe X5? Nieźle, ale samochód trochę przechyla na boki. To nie jest Touareg, który po górskich drogach jeździł jak przyklejony. Na trasach szybkiego ruchu X5 jest komfortowe. W mieście w nawigowaniu między przeszkodami pomaga system kamer, o którym za chwilę, ale uważam, że da się lepiej, jak chodzi o ogólny komfort prowadzenia SUV-a.
Wracając do systemu kamer, w tak wielkim samochodzie to po prostu zdrowy rozsądek. Szkoda byłoby przytrzeć gdzieś karoserię czy tę piękną, czarną felgę. Do wyboru jest kilka widoków, w tym taki, który imituje kamerę za samochodem. Kolejna rzecz to systemy wspomagające jazdy. Aktywny tempomat to już żaden szał. Jest w wielu samochodach, chociaż implementacja wypada różnie. W BMW samochód działa z kierowcą, a nie przeciwko niemu, a obsługa systemu jest dziecinnie prosta. Mogę ustawić prędkość poruszania się i odległość od poprzedzającego mnie samochodu, a potem oddać przyspieszanie i hamowanie autu. Tak, samochód sam zahamuje przed hamującym autem, sam też przyspieszy, kiedy auto ruszy. Przyznaję, nie jest to ruszanie tak dynamiczne, jak pewnie ja bym to robiła, ale ponieważ celem jest bezpieczeństwo i optymalizacja spalania, to mogę się z tym pogodzić. A nikt nie będzie trąbić na duże, białe BMW. Ten sam system można też uruchomić w korku, ale jeśli przestaniesz patrzeć na drogę, a zaczniesz przeglądać internety w telefonie, samochód nie ruszy, dopóki nie spojrzysz przed siebie. Jak to? Ano tak to. Tutaj jest kamera. Służy do oceny skupienia na drodze, stąd biorą się sugestie zrobienia sobie przerwy w trasie, ale kamera obserwuje też, gdzie kierujemy wzrok w korku. Można ją wyłączyć albo wręcz nie zamawiać tego elementu wyposażenia, ale po co Ci wtedy nowe BMW? Jeśli jednak masz nastoletnie dzieci i są one raczej wysokie, to nie wiem, czy mogę Ci z czystym sumieniem polecić nowe X5. Z tyłu jest bardzo wygodnie. Jest klimatyzacja, wejścia USB, wejście 12V, podłokietnik, ale jeśli ustawimy fotele z przodu dla wyższych osób, to z tyłu zmieszczę się ewentualnie ja. A i to bez rozpychania się. Co więcej, z uwagi na to, że X5 trochę przechyla się na zakrętach, a to jest bardzo skomplikowany system otwierania. No właśnie, tutaj są uchwyty na kubki. Tylko trzeba mocno uważać na to, co w nich stoi. Butelka z wodą mojej mamy, którą tu jej wstawiłam, przeleciała pod fotel kierowcy na pierwszym zakręcie. No nie wiem. Bagażnik w X5, podobnie jak w poprzedniej generacji, otwiera się trochę do góry i trochę do dołu. Inaczej niż w poprzedniej generacji, dolna część jest sterowana elektrycznie. Co to daje? Jeśli potrzebuję wrzucić tu większą walizkę, otwieram obie części i wsuwam walizkę do środka. Jeśli mam tylko torbę z zakupami spożywczymi, wystarczy mi otworzyć górną część i powiesić torbę na haczyku na zakupy. Pojemność 650 litrów wystarczy na spakowanie całej rodziny na wakacje. Chciałabym mieć elektrycznie zasuwaną roletę i w samochodach zamawianych od grudnia 2018 ta opcja będzie już dostępna. Nowe X5 jest bardzo luksusowe i bardzo inteligentne. Dużo umie i dużo się nauczy od człowieka, tak żeby ułatwić jej czy jemu prowadzenie i korzystanie z setek możliwości samochodu. Nie ma rywalizować z samochodami terenowymi, nie ma też być minimalistycznym wcieleniem praktyczności. To samochód dla kogoś, kto lubi gadżety i nowe technologie. Podobało się? Oceń moje wideo, zostaw komentarz, naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.